Okay, now we are going to have a very interesting lecture from a very wonderful lady. I had the pleasure of meeting her in Istanbul. Będziemy teraz mieli bardzo ciekawy wykład. Spotkałem tę bardzo interesującą kobietę w Istambule. She is the author of many books. Jest autorką wielu książek. And she will be lecturing today on UFOs, Extraterrestials and Reptilians in Turkey. I dzisiaj powie nam na temat UFO, na temat istot pozaziemskich i reptylian na terenie Turcji. So please welcome Farah Yurdözü from Turkey. Is it working? Okay. So, thank you very much for being here with me today. Dziękuję za to, że przyjechaliście, żeby mnie posłuchać dzisiaj. Actually, today is a very special day for me. Dzisiaj jest dla mnie bardzo szczególny dzień. Because all my life I wanted to visit this city. Bo przez całe moje życie chciałam odwiedzić to miasto. And it happened thanks to Madeleine. I dzięki Madeleine to się wydarzyło. Thank you very much for making this possible for me. Okay, you can ask why are you interested in Warsaw? Możecie spytać, dlaczego ja się interesuję Warszawą. The answer is very simple. Frédéric Chopin. Ze względu na Chopina. Because since I was a little girl, I was fascinated by Frédéric Chopin's music. Fascynowała mnie jego muzyka, odkąd byłam małą dziewczynką. And in order to see one of the places he lived, he spent some time, I went to Mallorca. I żeby zobaczyć miejsca, w których był i gdzie spędził czas, pojechałam na Majorkę. Because he spent one winter in Mallorca. Spędził tam jedną zimę. And I always wanted to see his birthplace, which is Warsaw or Poland, of course. I zawsze chciałam odwiedzić miejsce jego urodzin, czyli Polskę. So, I'm very happy. As you know, or you are going to see today, jak wiecie, albo jak się dowiecie dziś, I am a UFO investigator and writer with multiple books, all in Turkey and in United States. Jestem badaczem UFO i autorką wielu książek w Turcji, wydanych w Turcji i w Stanach Zjednoczonych. My formal education is Spanish language and literature. Mam wykształcenie w języku hiszpańskim i literaturze hiszpańskiej. So I'm an official and certified Spanish language teacher. Jestem certyfikowanym nauczycielem języka hiszpańskiego. I worked as a Spanish language teacher in the United States for 10 years. Przez 10 lat pracowałam w Stanach Zjednoczonych jako nauczyciel języka hiszpańskiego. And meanwhile, I lectured in almost every UFO conference in United States. A w międzyczasie prowadziłam wykłady na prawie każdej konferencji związanej z UFO w Stanach Zjednoczonych. So you see some of the major UFO conferences that I participated, especially MUFON, and also in South America, in Ecuador. Tutaj pokazywałam zdjęcia z konferencji ze Stanów Zjednoczonych i z Ekwadoru. And I'm considered the first female UFO investigator in Turkey. Jestem uważana za pierwszą kobietę, która bada zjawisko UFO w Turcji. These are some Turkish and international magazines that I'm writing columns. To są czasopisma, w których piszę artykuły. And currently I'm making some television shows for Turkish television, and these are from the television shows. I obecnie prowadzę program telewizyjny dla tureckiej telewizji. And some of my UFO books published in Turkey and in United States. A to część z moich książek na temat UFO, które były wydane w Turcji i w Stanach Zjednoczonych. And this is my latest UFO book related to reptilians and extraterrestrial beings. A to jest ostatnia moja książka związana z reptylianami i z istotami pozaziemskimi. So what are we going to talk about today? What is our topic? First of all, I'm going to start with something that Istvan stopped, which is the lost continent Mu. Because in Turkey, we know that, or we discovered that,
the origin of Turkish nation is the continent Mu, Lemuria. Also, we are going to see some UFO footages, the UFO cases in Turkish press, also the extraterrestrial contacts, reptilian beings, some connections with beings, and so on. O czym będzie nasza prezentacja? Wspomnę o tym, o czym wspomniał też Istvan, czyli o kontynencie Mu, bo my w Turcji wiemy, że pochodzimy właśnie z tego kontynentu. Będę mówiła o istotach pozaziemskich, o spotkaniach, o lądowaniach. Powiem o różnych rasach reptylian i przejdziemy dalej. And I'm from Istanbul. Istanbul is a very cosmopolitan city. Jestem z Istambułu, to jest miasto bardzo kosmopolitańskie takie. Also very esoteric city. Ezoteryczne w dużej mierze. As you know, we were Constantinople and Byzance. Byliśmy Bizancjum i Konstantynopolem. And Istanbul's history goes back to 8,000 years ago. I nasza historia sięga 8,000 lat wstecz. Istanbul attracts many interesting peoples, such as Steven Swerdler. I Istanbul przyciąga wiele ciekawych osób, takich jak Stuart He came Swerdlow. last year and this is how we met. But Istanbul, I tak in się the spotkaliśmy w zeszłym roku, ale w przeszłości Istanbul attracted somebody else. przyciągnął kogoś innego. I think you already know him. Wiecie kogo? Yeah. Although I cannot pronunciate his last name, but you know who he is. Yeah, so I don't want to make a mistake. But this very important gentleman came to Istanbul. He lived in Istanbul, and he died in Istanbul, in my city. Yeah, and we appreciate his work in Turkey. That's why today the place, the house he lived in Istanbul is a museum. Ten bardzo ważny człowiek, który przyjechał do Istambułu, tam żył i tam umarł, jest bardzo ważny i my doceniamy jego pracę i dom, w którym mieszkał, obecnie jest muzeum. Yeah, this is where he lived the rest of his life with the other Polish people who were fighting for their freedom. I tam on mieszkał do końca swojego życia razem z innymi Polakami, którzy walczyli o polską niepodległość. Also today is a very important day for me because today is the anniversary of the Turkish Republic, the founding of the Turkish Republic. Dzisiaj również jest bardzo ważny dzień dla mnie, dlatego że obchodzimy rocznicę założenia Republiki Tureckiej. Which means our independence. Co oznacza dla nas również niepodległość. And it happened thanks to Mustafa Kemal Atatürk, who is the founder of the modern Turkish Republic. A stało się to dzięki Mustafa Kemal Atatürk, który jest założycielem współczesnej Republiki Tureckiej. Mustafa Kemal Atatürk was a very important politician, worldwide politician and military commander. Był on bardzo ważnym politykiem globalnie i był dowódcą wojsk. Thanks to him, I am here today with you. Dzięki niemu jestem dzisiaj tutaj z wami. And we also owe him the modern Turkish educational revolutions. Jemu zawdzięczamy również współczesną rewolucję edukacyjną w Turcji. But not only a military man, a commander or a politician, he was a historian. He was writing history books. On był nie tylko politykiem, dowódcą, on był również historykiem i pisał książki na temat historii. So, Mustafa Kemal Atatürk was very much interested in the lost continent Mu. I Atatürk bardzo się interesował tym zaginionym kontynentem Mu. He did his own investigation. Prowadził swoje własne badania. And he discovered that the original Turkish nation is the lost continent Mu. I on odkrył, że korzenie narodu tureckiego sięgają tego zaginionego kontynentu Mu. As you know, James Churchward wrote 3 major books about lost continent Mu, and one of them is outside. I already saw the translation in your language. Jak wiecie, James Churchward napisał 3 książki o zaginionym kontynencie Mu i jedna z nich, jak widziałam, jest na zewnątrz teraz. These are the originals, and Mustafa Kemal Atatürk got them translated into Turkish by an expert
teams of historians in 1930s. I to są oryginały, a w latach 30. Ataturk zamówił tłumaczenie przez ekspertów z dziedziny historii na język turecki. These are the original first translation copies. To są kopie oryginalnego pierwszego tłumaczenia. And top of that, the handwriting is Mustafa Kemal Atatürk's own handwriting because he was studying. I to pismo odręczne na górze, które widzimy, to jest pismo Ataturka, ponieważ on studiował tą historię. He also did research on linguistics. On studiował również języki obce. So he found the similarity between the original Turkish language and the lost continent Mu Mayan related language. Więc znalazł podobieństwa między starożytnym językiem tureckim, a językiem tego zaginionego kontynentu, który potem się przekształcił w język Majów. In order to make this investigation happen in the location, żeby zbadać na miejscu te sprawy, he sent an investigators team to Mexico. Wysłał zespół badawczy do Meksyku. As you know, the ancient Mayan civilization from Mexico is directly related with the Mu continent. A jak wiecie, starożytna kultura, cywilizacja Majów z rejonu Meksyku jest bezpośrednio związana z cywilizacją Mu. Here we have lost continent Mu, as you see, located in the Pacific Ocean. Tutaj widzicie kontynent Mu, który jest położony na Oceanie Pacyficznym. After it sinks, the survivors, i jak zatonął, ci, którzy się uratowali, some of the survivors managed to come to North America and Hopi nation started. Niektórzy z tych rozbitków, czy tych, którzy się uratowali, poszli do Ameryki Północnej i zaczął się tam naród Hopi. Some of them came to Central America, some of them came to South America, but what we are interested in for Turkish nation, niektórzy z nich poszli do Ameryki Południowej. survivors came to Asia. Dla nas ważne jest to, że niektórzy poszli też do to Azji. this area. Now, this is Central Asia. This is Göktürk nation. Göktürk is the origin of today's Turkish nation. To widzimy rejon Azji Środkowej. Göktürk to jest współczesny naród turecki. And this is today's Turkey. A to obecna dzisiejsza Turcja. Yes. So, from Mu to Central Asia and the Göktürk nation was founded. Więc z Mu do Azji Środkowej tak został założony naród Göktürk. And I'm doing all this thing very fast because I don't want to keep you here 2 more hours. That was, still is, the flag of the Göktürk nation. A to jest nadal do dnia dzisiejszego flaga narodu Göktürk. Okay, why a wolf? Dlaczego wilk? Yeah, answer is very simple, because Turkish race's origin is the Sirius star system. Dlatego, że korzenie narodu tureckiego są w galaktyce, znaczy na Syriuszu po prostu. And the Sirius star system's other name or symbolism is the wolf. It is also known as the dog star. A jego symbolem jest wilk. Znana jest to również gwiazda jako gwiazda psa. That's why wolf is a sacred animal for Turkish tribes, for Turkish nation, still today, still. Dlatego wilk jest świętym zwierzęciem dla plemion tureckich i nadal jest dla Turków. Same as North American natives, as you know, for them, wolf is a very important animal. Dla plemion północnoamerykańskich wilk jest również bardzo ważnym zwierzęciem. So, as you know, symbolism and symbols, jak wiemy, symbole i symbolika is an international language. To jest język międzynarodowy. And from generation to generation, i między pokoleniami, from nation to nation, i między narodami, we can see the similar symbolism. Widzimy podobne symbole. And we can see the resemblance between them, similarity. I widzimy podobieństwa między nimi. So, Turkish and ancient Mu Mayan
As you see, this is a very cosmic symbol which shows the earth and the four directions. It is still used in Turkish tribes today. To jest symbol kosmiczny. On pokazuje Ziemię i 4 strony świata. Z jednej strony symbol od Majów, a po prawej stronie turecki symbol. And from this universal, very ancient symbol, we had this. I od tego symbolu przekształciły się symbole takie. Also, originally, swastika had nothing to do with the politics. Oryginalna swastyka nie miała nic wspólnego z polityką. It is a highly spiritual, esoteric symbolism. Jest to symbol bardzo duchowy, ezoteryczny. And we see here Turkish, Navajo, and Hopi symbolism. As you can see, the same symbols are from one nation to another, from one geography to another geography. I widzimy w różnych plemionach Hopi, Navajo i w Turcji te same symbole w różnych lokalizacjach. And here we have a Turkish symbol. Actually, this pointed star symbolizes the goddess force, Isis. Ta gwiazda oznacza siłę bogini Izydy. And again, here we have Göktürk and Mu. I podobne przedstawienie Göktürk i Mu. Göktürk flag and here we have Anubis. Mamy flagę Göktürk i Anubisa. By the way, you can ask me what does it mean Göktürk? Turkish. Gök in our language means the sky. Gök w naszym języku oznacza niebo. Türk means person, human being. A Türk oznacza osobę. So, sky person. The origin is Sirius. The origin is cosmos. Oznacza osobę z kosmosu, czyli z Syriusza. So, here we have a proof, very important proof. A tu mamy bardzo ważny dowód. This money was printed in 1927. Ten banknot został wydrukowany w 1927 roku. From the early years of Turkish Republic. Dla Republiki Tureckiej. And we were still using the Arabic alphabet mixed with the French. Nadal używaliśmy alfabetu arabskiego wymieszanego z But we are not alfabetem interested in that one. francuskim. We are interested in the wolf symbolism. To nas nie interesuje, interesuje nas symbol wilka. Here the wolf shows the new Turkish nation. Tutaj wilk pokazuje nowy naród turecki. It's the beginning of a new nation. Jest to początek nowego narodu. And on top of that, you see the five-pointed star. A na górze widać 5-ramienną gwiazdę, Which is Sirius. czyli Syriusz. So the Turkish nation, which is wolf, is coming from Sirius. Więc naród turecki pochodzi z Syriusza. Wolf is important, especially for UFO investigators. Wilk jest ważny, zwłaszcza dla badaczy UFO. Whitley Strieber, as you know, very well-known American novelist and abductee also. Whitley Strieber, który jest bardzo znaną osobą i był również porwany przez UFO. He had many abduction experiences. He was abducted by extraterrestrials. Został porwany wielokrotnie przez istoty pozaziemskie. And this was his first book based on his own abductions, Communion. I ta książka jest pierwszą książką na podstawie jego własnych doświadczeń. But before he remembered that he was an abductee, he was writing novels. He was a novelist. Ale zanim sobie przypomniał swoje doświadczenia z tych uprowadzeń, pisał książki, fikcje. He wrote two important novels. One of them was The Hunger. It was a vampire story, and a movie was made based on that book. I on napisał książkę Głód i nakręcono potem na podstawie tej książki film. And the other one, The Wolfen. A druga książka, The Wolfen, is a story written from the eyes of the wolves in the human's world. Jest napisana oczami, jakby z punktu widzenia wilka, który jest wśród ludzi. How the wolves see the human world. Jak wilk postrzega świat ludzi. Okay, so
he wrote these novels. Wszystkie te książki. And after that, he started to have some abduction experiences in his home. Napisał je, a potem zaczął doświadczać uprowadzenia w swoim własnym domu. In the nature, in the woods. Było to w naturze, wśród lasów. Before and after his abductions, przed i po tymi uprowadzeniami, each time, za każdym razem, he started to see wolves in his house. Zaczął widzieć wilki u siebie w domu. And also, these wolves were shapeshifters. I one zmieniały kształt. They were changing their shape from wolf to extraterrestrial. Zmieniały kształt z wilka na istotę pozaziemską. Not only with the Stryber, nie tylko on tego doświadczył. Many other abductees from United States, also from Turkey and from Europe. Wiele osób, które było uprowadzanych z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Before and after the abductions, they saw wolves in their houses. Imagine that a person who lives on the 15th floor of an apartment and he has a wolf in his house. Widziało wilki. Wyobraźcie sobie, że ktoś mieszka na 15. piętrze w swoim apartamencie i widzi u siebie wilka. But guess what? I zgadnijcie. That wolf changes the shape. Wilk zmienia kształt. Becomes an extraterrestrial. Staje się istotą pozaziemską. Or sometimes becomes owl. A czasem sową. So here we have. Again, we have to go back to ancient Turkish traditions. Musimy cofnąć się i zobaczyć starożytne tradycje tureckie. We believe the existence of some shapeshifters. My wierzyliśmy w istnienie istot, które zmieniają kształt. And I'm going to talk about them today if we have time. Jeśli będziemy mieć czas, powiem o nich więcej. These shapeshifter beings are called jinn in Turkish tradition. W tradycji tureckiej na takie istoty mówi się dżin. They existed before Islam. Istniały zanim pojawił się islam. Actually, they existed before all the monotheistic religions. Istniały zanim pojawiły się jakiekolwiek religie monoteistyczne. They are in spirit form. Są w formie duchowej. But they can easily change their form into a human, a woman, a man or an animal. Ale łatwo mogą zmienić swój kształt i przybrać postać mężczyzny, kobiety albo zwierzęcia. Okay, here we have today some of the Turkish republics. These are modern, these are not hundreds of years ago. Modern flags from different Turkish republics. They still use wolf and the Sirius symbolism. Jak widzimy, to są flagi tureckich republik współczesnych i na każdej z nich jest albo wilk, albo symbol Syriusza. And one of the most ancient moon symbols is the five-pointed and six-pointed star, which is everywhere in every nation and in every ancient civilization. So, jednym z najbardziej starych symboli mu to jest pięcioramienna gwiazda, która znajduje się w każdej kulturze. And here we have Sirius origin five-pointed star and the crescent. Tutaj widzimy symbol tej kolebki, znaczy crescent i symbol Syriusza, czyli pochodzenie z Syriusza. And today's Turkish flag. A oto dzisiejsza współczesna flaga which Turcji. Directly shows the five-pointed star, Sirius symbolism. So talking about stars, you can ask me, okay, but what about the UFOs? Are there any UFO sightings in Turkey? Yes, in Turkey we have lots of UFO sightings, lots of UFO footages, pictures. I can show you hundreds of them, but in order to see them, you don't need me. Mamy w Turcji bardzo wiele obserwacji bezpośrednich UFO i mogę wam pokazać mnóstwo zdjęć i filmów, ale żeby to zobaczyć, nie potrzebujecie mnie. You can easily check on YouTube. Można to zobaczyć na YouTube. And find hundreds of UFO footages. I zobaczyć mnóstwo filmów i zdjęć UFO. But this is just one of the things that I have in my collection that I want to share with you today. Jest to jedna z rzeczy, które mam w swojej kolekcji i chcę się z wami podzielić dzisiaj. So let's see this video if works. Okay. So of course these people who took the video
had no idea what was the object. Osoby, które nakręciły ten film, nie miały pojęcia, czym jest ten obiekt. And they are speaking between each other in Turkish. Rozmawiają ze sobą po turecku. What could it be? Co to może być? And it changes the shape. To zmienia kształt. So this is one of the cases. Actually, this is not something very important because it is ordinary in Turkey now. To jest dosyć powszechne w Turcji w tej chwili. Today's Turkish map. Mapa Turcji. On the right hand is Istanbul. Po prawej stronie Istanbul. And this was a video, but I didn't bring the video. This was a case very interesting because they started to see the object as a small orange color circular shape. Na początku ten obiekt wydawał się być małym, pomarańczowym i okrągłym obiektem. And it started to get bigger and change the shape. A potem stawał się większy i zmieniał kształt. So it was changing the shape like this. So here is the thing. In Turkey, Turkish press, especially Turkish televisions and Turkish press, is very open-minded for UFO cases. W Turcji prasa i telewizja są bardzo otwarte na sprawy związane z UFO. And you know, we don't have a cover-up on UFO subjects in Turkey. I w Turcji się nie robi jakichś przykrywek i nie ukrywa się tych spraw. And if you ask to anybody on the street, what do you think about UFOs? Jak się zapyta dowolną osobę na ulicy, co myślisz o UFO? They would say, yes, I saw one. Ktoś powie, tak, widziałem je takie. Or my cousin saw one. Albo mój kuzyn widział. So it is very normal. To jest bardzo normalne. I would like to share a few newspaper articles from different times. So this was one of the, by the way, Hürriyet is a major newspaper in Turkey. Jest to jedna z większych gazet w Turcji. Mainstream news. I to jest mainstreamowa gazeta. So it was on the headlines. I było to na nagłówkach, na pierwszych stronach. Captain pilot. Pilot. So a giant UFO. Zobaczył ogromne UFO. When he was flying over Yugoslavia. Kiedy przelatywał nad Jugosławią. They described it. Of course, they had no chance to take a picture. Nie mieli szansy zrobić zdjęcie, ale opisali je. They described it an 11 floors building size. Było wielkości budynku o 11 piętrach. With lots of changing colors. Bardzo zmieniało kolory. And in the egg shape. I było w kształcie jaja. And of course, before they understood what was happening, it was just gone. I zanim się zorientowali, co to jest, to już odleciało. Actually, it is not important what was that object. Nie bardzo ważne jest, czym był ten obiekt. The important thing was that it was on the news. Ważne, że to było w głównych wiadomościach. It wasn't covered. Nikt tego nie próbował It wasn't zatuszować. denied. Nikt nie zaprzeczał. And of course, with this gentleman, they made many television interviews, and he was speaking about his experience very freely. I ten człowiek bardzo otwarcie wypowiadał się w czasie wielu różnych wywiadów na temat tego, co widział. So another gentleman, this is new, and he is known with his UFO videos. To jest osoba, która jest znana ze swoich nagrań UFO. There's a very long story, but we don't have time, so maybe some other time I can go into details, but just let's look at the pictures. To po to, żeby pokazać zdjęcia, bo szczegółów teraz nie możemy omówić z braku czasu. Yeah, so he is also very well known with his multiple UFO encounters. This was another case from 1980s. To kolejny przypadek z lat 80. 4 very rich and important Turkish businessmen. 4 bardzo bogatych i ważnych biznesmenów tureckich. Maybe one of them is your friends. Może jeden z nich jest By the way, this gentleman is my cousin, to mój Mr. kuzyn. Selçuk. He's an important Turkish businessman. Ważny turecki biznesmen, który mieszka tutaj. Yes. And his wife is Polish. Jego żona jest Polką. We are a half Turkish, half Polish family already. Teraz so as you are a very well known, rich Turkish businessman, maybe you know him. Anyway, so they were sailing in their expensive boats. Żeglowali sobie na swoim jachcie. And it was 3:30 or 3 in the morning.
Było wcześnie rano, może 3:00. Suddenly, I nagle, out of nowhere, znikąd, a huge sphere, pojawiła się ogromna kula, half dome object, pół kuli właściwie. comes out. Pojawiło się. And it emanates a huge heat. I wydzielało ogromną ilość ciepła. Yeah. It has a kind of plasma looking. It's not solid. Wyglądało nie jak obiekt stały, tylko z plazmy. Because as you know, most of the UFO cases is metallic. Większość UFO wydaje się być z metalu. This has a plasma looking, but it is hot. Wyglądało jak z plazmy i było gorące. It's gone. Batteries died, I guess. Okay, so all the machines stopped. No batteries? Okay. So all the machines stopped. They couldn't start the engines. Cała elektronika przestała działać i nie mogli odpalić silników. There was no chance to take a photograph because cameras didn't function either. Nie mogli też zrobić zdjęć, bo nic nie działało. Later, when they talked about their experience in the newspaper, the professional painters did the painting. Potem na podstawie ich opisów malarze zawodowi zrobili takie obrazy. And much later, in 2009, in Arizona, somebody else managed to take a video shooting of a similar kind of UFO. A potem w 2009 roku w Arizonie ktoś był w stanie nakręcić film z podobnym obiektem latającym. And one of the most important cases in Turkish ufology chronicles was our ex-prime minister Turgut Özal. Ex-prime minister Turgut Özal also saw a UFO and it was on the news. Bardzo ciekawym przypadkiem było to, że były wiceminister Turgut Özal widział również UFO i ta wiadomość również była w głównych mediach. Just after that case, another UFO alarm was happened in Turkey. W okolicach tamtego wydarzenia był podniesiony alarm dotyczący UFO. This time UFOs were approaching to a very important airport in the capital city of Turkey, Ankara. I wtedy wiele obiektów zbliżało się do bardzo ważnego lotniska w Ankarze, czyli w stolicy Turcji. And another captain from Turkish Airlines, he flew 25 minutes together with a UFO. A jeden kapitan z linii tureckich leciał przez 25 minut razem z obiektem UFO. Nida Aksaray is a location in Turkey. To jest miejsce w Turcji. I will show pictures, maps and everything. Pokażę wam mapy i zdjęcia. And on this headline says UFOs landed in Nida Aksaray, and they did. I ten nagłówek mówi o tym, że UFO wylądowało w tej miejscowości. In 1980s, w latach 80. we had a huge UFO visitation for many days, weeks. Przez wiele tygodni doświadczaliśmy intensywnych wizyt UFO w Turcji. And this gentleman was a journalist who was covering the cases. I ten człowiek jest reporterem, który o tym pisał i mówił. The area is a rural area. Było to w okolicy rolniczej. Local people ludzie, którzy tam mieszkali, were observing UFOs day and night, not only the night time, day and night. Obserwowali UFO nie tylko nocą, ale również w dzień. And this is one of his own sightings. A to jest opisane jego doświadczenie. He says, my relatives and I were in the village of Aksaray. On mówi, razem z krewnymi byłem w okolicach wioski Aksaray. Almost at midnight.
A prawie o północy we started to observe multiple UFOs in the night sky. zaczęliśmy obserwować wiele UFO na niebie. First we saw only 3 of them. Na początku widzieliśmy tylko 3. Later the number of the UFOs started to increase, such as 5, 7, 9, 11, 13. A potem liczba ich rosła 5, 7, 9, 11, And we 13. counted until 160. I doliczyli się aż 160. And there is another case, again from the same newspaper journalist. I ten reporter opisuje również. Okay, first they saw the object at 7 p.m. Najpierw zobaczyli obiekt o 7. There were 6 other witnesses with him. Było z nim również 6 innych świadków. We first observed it using our binoculars. Na początku obserwowaliśmy ich przez lornetki. Later we decided to get closer to the hill where the object was landed. A potem zdecydowaliśmy się podejść bliżej do wzgórza, na którym wylądował ten obiekt. Yeah. So let's go fast. It had a kind of turtle shell. Miał coś w rodzaju skorupy żółwia. Blue, red and green lights were coming from the turtle shell. I z tej skorupy świeciły niebieskie, czerwone i białe światła. Object's color changed into blue from white to red. I kolor zmieniał się z niebieskiego na biały, a z białego na czerwony. And it took off with a very high speed and disappeared. So there are many cases like this. A potem obiekt odleciał z ogromną prędkością. Jest wiele takich przypadków. And the same person and the local people from the village. I ta sama osoba i osoba lokalna z tej wioski. They had another case with multiple UFOs were approaching to the ground. Widzieli kiedy indziej, kiedy wiele UFO zbliżało się do Ziemi. These guys started to turn on and turn off their flashlights at the same time. I oni zaczęli wtedy w taki sam sposób, w tym samym momencie włączać i wyłączać swoje latarki. And UFOs were turning off and on the lights too. I UFO zaczęły włączać i wyłączać swoje światła. Just like the movie, do you remember Close Encounters of the Third Kind? Czy pamiętacie film Bliskie spotkania trzeciego stopnia? At the end of the movie they communicate with the music and light. It's something like Na this. końcu właśnie porozumiewali się muzyką i światłem. To było coś podobnego. And this is one of the cases. The local people are marking the UFOs landing site. Of course, I mean, they just looked and marked and nothing happened. They didn't get the soil samples. A to jest przypadek, kiedy ludzie lokalni zaznaczyli, gdzie UFO wylądowało, ale nie pobrali próbek gleby. So this is the Turkish press and UFO sightings. But of course, we have more ancient cases. Są też starsze przypadki. This newspaper is from 1946. To jest z 1946 roku. A UFO sighting happened in capital city Ankara. I UFO było zaobserwowane w Ankarze. And by the way, at noon. W południe. Daytime. W dzień. And the other thing, this is before Roswell UFO crash case. I to miało miejsce przed sprawą rozbitego UFO za czasów Roswella. Roswell case happened in 1947. Która wydarzyła się w 1947. This is 1 year earlier. A to było rok wcześniej. This gentleman is not alive anymore. He deceased. Ten człowiek, on już nie żyje. He was living in the central part of Turkey, which is close to Ankara, our capital city, and near the Aksaray that I mentioned before. On mieszkał w środkowej części Turcji, niedaleko Ankary i niedaleko tego miejsca, o którym wcześniej The wspomniałam. dark circle you see, and it is called Cappadocia. Region nazywa się Kapadocja. Now, this gentleman, all his life he lived in a very remote town. On przez całe życie mieszkał w małym miasteczku. 1948, he was 15 years old. W 1948 roku miał 15 lat. He never went to a school. Nigdy nie chodził do szkoły. He didn't learn how to write and read. Nie nauczył się czytać i pisać. In his village, they didn't have electricity. W jego wiosce nie było prądu. They didn't see any movies. Nie oglądali filmów. There wasn't television then in Turkey. I wtedy nie było telewizji w Turcji. Time to time, maybe somebody would bring a newspaper from outside. Od czasu do czasu może ktoś miał z zewnątrz jakąś gazetę.
So that's how he knew about Americans and Russians. I w ten sposób on się dowiedział o Amerykanach i Rosjanach. And he was taking his animals to Wyprowadzał feed every day to outside. swoje zwierzęta na wypas. He was a shepherd. He was a shepherd boy. Pasterzem. So one day, again at noon, when he was taking care of his animals, Jak się zajmował zwierzętami w środku dnia, a metallic object from the sky lands. wylądował jakiś metaliczny pojazd. And three beings comes out from the object. I wyszły z niego 3 istoty. He describes them like this. Tak je opisał. One woman, 1 kobieta, 2 men. 2 mężczyzn. But the thing is that he says that he drew this drawing. On He to made it. narysował 3 of the visitors i 3 tych gości looked like each other, identical copies. wyglądały jak swoje własne kopie, wzajemnie. Men had no hair. Mężczyzna nie miał włosów, Women had a very long hair. a kobieta miała bardzo długie włosy. And they were wearing a kind of uniform or jumpsuit kind of thing. I nosili jakiś kostium czy mundur, coś Yeah. takiego. And first, of course, he thought this must be Americans or Russians. Więc na początku pomyślał to albo Amerykanie, albo Rosjanie. And he was very much scared, obviously. Bardzo się przestraszył. And the beings approached him, I te istoty zbliżyły się do niego. visitors. Ci goście. They spoke with him telepathically. Porozmawiali się z nim telepatycznie. They said, please don't be afraid, we are not going to harm you. Powiedzieli, nie bój się, nie skrzywdzimy cię. And they said that we are coming from another solar system, we are coming from very far, not Russia, not the United States. Powiedział, przychodzimy z bardzo daleka, z innego układu słonecznego, nie z Rosji, nie ze Stanów. And again, a 15-year-old boy who never saw a movie in his life. I to był 15-latek, który nigdy nie widział żadnego filmu. Who never read any books. He doesn't know what is science fiction. I on nie wie, co to jest science fiction, nigdy nie czytał żadnych książek. And one of the beings raised his hand. Jedna z tych istot podniosła rękę. His palm wasn't flat like ours. I jego dłoń nie była płaska jak nasza. It was like a coffee cup. It was curved. I była wklęsła jak kubek do kawy. Yeah, like a coffee cup. Yeah. And in that moment, the young boy, the shepherd boy, fainted. I ten chłopiec zemdlał. Hours later, A ileś godzin później, his family looked for him and they found him lying on the ground. Rodzina go szukała i znaleźli go leżącego na ziemi. Of course, the object and the visitors are gone. A wtedy już tego obiektu i gości nie było. But on the body of the boy, Na jego ciele there was lots of irritation and burnings. było dużo zaczerwienienia i poparzenia. So he Poparzonych was miejsc. taken to a hospital Więc zabrali go do szpitala. out of the village, of course, because there wasn't any doctor or any hospital in the village. Poza wioską. But his memory was very fresh, Ale miał bardzo świeże i żywe wspomnienia. and he not only drew the pictures, Nie tylko narysował te rysunki. he also described something. Jeszcze coś opisał. He said that the beings were carrying a kind of object on their neck, just like this. Powiedział, że te istoty miały na swoich szyjach zawieszone różne rzeczy. It was the size of a hand, Było to wielkości dłoni. and he knew that I on wiedział, it was for communication. że służyło do porozumiewania się. He said that on this object Powiedział, że na tych na tych rzeczach there was a small screen, był nieduży ekran and there were lots of lights. They were changing. i dużo światełek, które się It was zmieniały. active, To było aktywne. and he knew that it was for communication. I on wiedział, że to służyło do porozumiewania się. So he described this, To opisał. and this was in 1948. A to było w 1948 roku. Later, A później, all his life, przez całe swoje życie, until he passed away in 1990s, aż do jego śmierci w latach 90., he was in contact with these beings. utrzymywał kontakty z tymi istotami. He says that
On mówi o tym, sometimes they were coming inside of his room. że czasem przychodziły do niego do pokoju. Sometimes they were taking him outside for another dimension, to another dimension. A czasami go zabierały w inny wymiar. And as he cannot learn, as he cannot write and read, nie umiał pisać i czytać, they helped him pomogli mu to make the drawing rysować, of the cosmos map. narysować mapę kosmosu. And they showed the location of the Earth on the map. Pokazali mu, gdzie na mapie znajduje się Ziemia. Which is so tiny we cannot see here. Tutaj jest tak maleńka, że jej nie widać na zdjęciu. And these were the different dimensions of the universe. I to pokazywało różne wymiary wszechświata. And they also described him a machine. Opisali również maszynę. But he never explained what was for that. Ale nigdy nie wyjaśnił, do czego ona służyła. The important thing is that ważne jest to, this guy że ten człowiek gave only 2 interviews to the press. Udzielił prasie tylko 2 wywiadów. In the first 25 years of his experience, i pierwszych 25 lat jego doświadczeń, he was hiding it. On utrzymywał to w He tajemnicy. didn't tell anything to anybody. Nikomu o niczym nie mówił. Only his wife knew. Wiedziała tylko jego żona. Later he decided to explain a little bit. Potem zdecydował trochę wyjawić. But again we believe that he didn't explain everything that he knew. Ale myślę, że nie wyjawił wszystkiego, co wiedział. Yeah. So this is Turkey map again, Cappadocia. Cappadocia is a very interesting place. I don't know if anybody visited because it's a very touristic place. Bardzo turystyczne, ciekawe miejsce. Yeah. So I highly recommend you when you have time, please go. Bardzo zachęcam. So this is on the surface of Cappadocia. These are the natural rock formations. To są naturalne formacje skalne, które znajdują się na powierzchni. Natural stones carved by the millions of weather conditions. One są wyrzeźbione przez warunki pogodowe przez miliony lat. I mean, these look like mountains, but there are caves inside. Wyglądają jak góry, ale w środku w nich są jaskinie. And today, there are still people lives in these cave houses. I obecnie również ludzie żyją w tych jaskiniach. And from many different countries, from Australia, from Europe. I z Australii, z Europy ludzie przyjeżdżają. People get retired or quit their jobs. Rzucają swoje prace albo przechodzą na emeryturę. And move there. I się wprowadzają tam. And they make their houses inside of the caves. I robią tam swoje domy, w środku w jaskiniach mieszkają. Of course, there is no rental fee. It is free. Nie płacą za wynajem, to jest za darmo. And now, that's the important thing. To jest ważne. We have mysterious underground cities system in Cappadocia. W Kappadocji jest tajemniczy system podziemnych miast. And according to official historians, według oficjalnej wersji historyków, this huge complex of underground city web ta skomplikowana sieć podziemnych miast was built 10,000 years ago. Została zbudowana 10 000 lat temu. If official archaeology says 10,000, jak oficjalnie archeolodzy let's mówią add 20,000 more. 10 000, to dodajmy jeszcze 20 000. And again, official history, official archaeology doesn't know who built them. I nawet oficjalni historycy nie wiedzą, kto je stworzył. They have 27 floors under the ground. Istnieje 27 poziomów pod ziemią. 27 floors of a city linked each other. Jest to 27 poziomów miasta, które są ze sobą wzajemnie połączone. Layers and layers. To są warstwy. Today it's a public museum. Jest tam muzeum publiczne dzisiaj. But only 7 floors are open. Ale udostępnia się tylko 7 poziomów. And not only in Cappadocia. I to jest nie tylko w Kappadocji. All over Turkey. Ale w całej Turcji. Actually, underground of Turkey. Czyli pod Turcją, tak? There are almost 100 underground cities like this. Istnieje prawie 100 takich miast. So as you see, there are passages. Jak widzicie, są przejścia. Steps. Schody.
And the big round-shaped stones are doors. A te okrągłe kamienie to są drzwi, wrota. So it was made in a way that A więc było to stworzone w taki sposób, thousands of people can survive and live there. że tysiące ludzi mogło tam żyć. It was a perfectly engineered place Było to idealnie wymyślone miejsce. because in the winter it is warm A zimą jest tam ciepło, and in the summer it is cool. a latem jest tam chłodno. They had a shaft system. I don't know how it Mieli happened. system wentylacji. And it's a mysterious place because some people had some paranormal experiences there. Jest to tajemnicze miejsce i niektórzy ludzie mieli tam doświadczenia paranormalne. They had some encounters with some beings. Napotkali tam różne istoty. Actually, there were two reports. Yeah. One of them in 1960s, a group of archaeologists W latach 60. grupa archeologów encountered three tall white extraterrestrials. napotkała 3 istoty wysokie i białe, In another case, again from 1990s, a z lat 90. inny przypadek. a friend of my friend Znajomy mojego znajomego went there with a tourist group, poszedł tam z grupą turystów, but he escaped from the tourist group. ale odłączył się od nich. He went down there, Zszedł na dół, sit in one of the cases, usiadł w jednym z pomieszczeń started to meditate. i zaczął medytować. During the meditation, I podczas medytacji from the wall, ze ściany a being comes out, wyszła istota. and he cannot see his face Nie widział twarzy tej istoty, because he is wearing a black hood ponieważ nosiła czarny kaptur and a black cape, i czarną pelerynę. and he can only see the red glowing eyes. Widział tylko czerwone świecące oczy. So the being comes out from one wall, I ta istota wyszła z jednej ściany, and he enters from his body, przeszła przez jego ciało and he disappears on the other side of the wall. i zniknęła po drugiej stronie w ścianie. So this is me 20 years ago. To ja 20 lat temu. After another paranormal experience that I had personally. Po takim doświadczeniu paranormalnym, So którego I ja was shaken. I was very much terrified. bardzo się przestraszyłam. And I wanted my friends to take a picture of mine. Chciałam, żeby moi znajomi zrobili mi zdjęcie. I also went there with a tourist group. Też poszłam tam z grupą turystów. So we were three friends, three ladies, including me. Byłyśmy we 3 z koleżankami. When we were visiting, something happened. I think maybe we wanted to drink water from the bag or something. Podczas zwiedzania coś się stało. Chyba chciałyśmy się napić wody z And plecaków. suddenly our group and guide was gone. I nagle nasza grupa i nasz przewodnik po prostu And zniknęli. three of us were in a small cave room, but small cave room. I we 3 znajdowałyśmy się w bardzo ciasnym pomieszczeniu Alone. w jaskini same. Here is the thing. All the rooms, all the cave rooms are linked to each other. You enter from one door and you go from other one. It is linked. Cały ten system jest ze sobą połączony, więc każde pomieszczenie jest połączone z innymi. We entered from the door I weszłyśmy drzwiami. and the door was gone. I tych drzwi tam nie było. We stayed there and we cannot find the exit. Stałyśmy tam i nie byłyśmy w stanie znaleźć wyjścia. We cannot find the entrance. Ani wejścia. But we entered. Ale jakoś tam weszłyśmy. And all I remember, we were touching the walls in order to find how to get out there. I dotykałyśmy ściany, żeby sprawdzić, jak The można door was wyjść. gone. It was closed. Drzwi zostały zamknięte, nie było. And I said, this is my last day in my life. We are going to die here. Pomyślałam, to ostatni dzień mojego życia, umrzemy And we tu. are on underground, 6th floor. Nobody can hear us. Nikt nas nie usłyszy, jesteśmy 6 poziomów pod ziemią. And suddenly, the door opened again. I znów się drzwi otworzyły. So I was so happy. Byłam bardzo szczęśliwa. And that's why I wanted them to take my picture. I dlatego chciałam, żeby zrobiły mi zdjęcie. Okay, so what is the deal with Cappadocian underground cities? Obviously, some very important historical investigators. First, Helena Petrovska-Blavatsky, the founder of the Theosophical Society. O co chodzi z Kapadocją i z podziemnymi miastami? Założyciel Towarzystwa Teozoficznego
and later George Gurdjieff, a potem George Gurdjieff. both came to Turkey. Obydwoje byli w Turcji. Both came to Cappadocia Obydwoje byli w Kapadocji, because they were looking for the Agartha contact. bo chcieli nawiązać kontakt z Agartha. As you know, Agartha is a very advanced underground city or country. Agartha jest bardzo zaawansowanym podziemnym krajem albo miastem. They claim that it was founded by extraterrestrials, or let's not say extraterrestrials, outer intelligence. Które zostało założone ponoć przez inne osoby inteligentne. Again, we don't know who built the underground city of Cappadocia. Nie wiemy, kto zbudował podziemne miasta w Kapadocji. But much later, ale znacznie później first Christians pierwsi chrześcijanie used the underground cities in order to escape from Roman soldiers. Wykorzystali te podziemne miasta, żeby uciec przed żołnierzami after rzymskimi. Christian religion became official, potem religia chrześcijańska stała się religią oficjalną. The first Christian monks used the caves as the first churches. I pierwsi mnisi używali tych jaskiń jako kościołów. So you can still see the 2000 or maybe older Więc widać tam drawings. rysunki, które mają po 2000 lat lub więcej. And as we know, they didn't make the underground cities of Cappadocia because they didn't have any tools. Imagine 27 floors under the ground. Oni na pewno nie stworzyli tych miast, bo nie mieli narzędzi. What kind of an engineering, what kind of a technology made it happen? We don't know. Jaką trzeba mieć technologię, żeby stworzyć 27 poziomów pod ziemią? Nie wiemy tego. Another thing, in some time before Christ, the entire Turkey was Hittite Empire. Jakiś czas przed Chrystusem całe imperium tureckie to było imperium hetyckie. An ancient nation, an ancient kingdom. Starożytne królestwo. Hittites are our ancestors. Hetyci są naszymi przodkami. But when they came to this region, kiedy oni przyszli do tego regionu, because according to history they came from somewhere in the north, zgodnie ze źródłami historycznymi oni przyszli z północy. When they came, they found the underground cities of Cappadocia. Oni już zastali miasta w Kapadocji. And they used it. I wykorzystali te podziemne But they miasta. didn't build it. Ale nie zbudowali ich. So, again, it's an important kingdom, and their mythology is very important for us. Jest to ważne królestwo i ich mitologia jest dla nas ważna. Hittites were a society. Hetyci to było społeczeństwo, that was controlled, które było kontrolowane by 85 gods. Przez 85 bogów. These gods, ci bogowie, came from sky, pochodzili z nieba, and came from the underground. I z podziemi. There were two groups. Były dwie grupy bogów. One group looked like human. Jedni wyglądali jak ludzie. We call them Nordics. Mówimy na nich Nordycy. Because they had fair skin, white skin, blue eyes or whatever. Mieli jasną skórę, niebieskie oczy. And the other group of gods, a inna grupa, came from the underground. Pochodziła z podziemi. And they were a hybrid between human and reptilian. I były to hybrydy ras ludzkiej i gadziej. They were highly intelligent beings. Były to osoby bardzo inteligentne. But they were looking like a walking lizard. Ale wyglądali jak chodzące jaszczurki. So these beings, 85 of them, 85 takich istot said that we are the gods. Powiedziało, jesteśmy bogami. So you have to worship us. Musicie nas czcić. And we are going to teach you how to build houses, how to make agriculture and so on. A my was nauczymy, jak budować domy, uprawiać role i tak dalej. And they had advanced technology. Mieli zaawansowaną technologię. They had advanced paranormal abilities. I mieli zaawansowane umiejętności paranormalne. They were controlling Hittite society, humans. Kontrolowali ludzi, czyli to społeczeństwo Hetytów przez swoją siłą mentalną. Actually,
they were only interested in the elite society, ruling society, kings of the Hittite society. Ich właściwie interesowała wyłącznie elita, czyli warstwa królewska społeczeństwa So they Hetytów. didn't care the men on the street. Ich nie obchodzili przeciętni ludzie. They were controlling the kings, the rulers. Oni kontrolowali władców. They were taking them under their control. Oni nad nimi sprawowali swoją władzę. And again, they said that you have to worship us. Mówili do nich, musicie nas czcić. But where is the religion? Ale gdzie jest religia? There is no religion. W tym nie ma religii. There is no religious books. Nie ma żadnych pism. What to do to worship them? Co zrobić, żeby ich czcić? They said, Powiedzieli tak. we want blood from you. Chcemy waszą krew, We want human blood. ludzką krew We want animal blood. i zwierzęcą krew. Which means Co oznacza sacrificial rituals. rytuały poświęceń, Animal and human sacrificial rituals. czyli ofiary z ludzi i ze zwierząt. So why they needed the blood, human blood and animal blood? A dlaczego potrzebowali ludzkiej i zwierzęcej krwi? Probably for some DNA investigation. Być może, żeby badać DNA. And they wanted gold. I chcieli złoto. Why they needed gold? Po co złoto? They didn't have an exchange office or something that they can make investments of gold. Nie mieli giełdy, nie inwestowali. Maybe for their technology. Być They może needed gold. ze względu na Yeah. technologię, która And potrzebowała they said, złota. by the way, please give us food and wine. I powiedzieli również, dawajcie nam również jedzenie i wino. So they were able to eat and drink. They were biological beings. Więc byli istotami biologicznymi, byli w stanie jeść i pić. So they weren't spiritual angels or anything like that. They were biological beings from somewhere else. Były to byty biologiczne, to nie byli aniołowie. Yeah. And the other thing is that A kolejna sprawa. they controlled their supposedly religious belief, which based on blood sacrifices, Kontrolowali wierzenia rzekomo religijne in order to control the society. po to, żeby kontrolować społeczeństwo. So we are the gods. Do whatever we want. My jesteśmy bogami i wy róbcie cokolwiek my wam powiemy. So when you look at this picture, what do you see? Co widzicie na tym zdjęciu? This is from Hittite ancient monuments from Turkey. What do you see? What is your first? For instance, what do you see? Pierwsze skojarzenie. Soldiers. Żołnierze. Right. Soldiers in uniform, and they are wearing, by the way, W mundurach. a kind of uniform, boots, belts, helmets, and everything. Mają buty, paski, mają kaski, tak? But according to Hittite religion, Według religii hetyckiej there were 12 gods. było 12 bogów. Gods were always in group. Bogowie byli zawsze w grupie. 12 of them. 12. So obviously they were a kind of maybe scientists, But- maybe a group of beings from another dimension. Być może była to grupa istot z innego wymiaru, może w celach naukowych. This is a very important Hittite artifact. To jest obiekt znaleziony na terenach właśnie Today it is hetyckich. in Ankara Anatolian Civilizations Museum. Dzisiaj znajduje się w muzeum w Ankarze, Muzeum Cywilizacji Anatolskiej. I took the picture myself. Zrobiłam zdjęcie. It's not from internet. To nie jest z internetu. So it shows very basically the reptilian god Pokazuje boga Gadziego and Nordic god. i boga nordyckiego. This is how Hittite mythology starts. Tak się rozpoczyna mitologia hetycka. Two gods have a battle. Bitwa między dwoma bogami. At the beginning, reptilian god gets the eyes and the heart of the Nordic god. I na początku Bóg reptyliański zabrał oczy i serce boga nordyckiego. He removes the heart, Usunął. but nothing happens to Nordic god. He survives. Ale Bóg nordycki przeżył. Is it possible, doctor? Czy to możliwe, panie doktorze? Dr. Ryuta Fukuya, he came from Kiev for this conference. Thank you very much. So is it possible he was lost his eyes and heart Stracił. and nothing happened to him?
Okay, so obviously it wasn't the biological eyes, it wasn't the biological heart. Probably it was a hard disk or something for a computer. Anyway, to nie były oczy biologiczne ani serce biologiczne, może to był napęd jakiś w komputerze albo coś takiego. But who loses the battle? Kto przegrał bitwę? This is the Nordic god. And in order to solve the problem, nordycki Bóg przegrał i żeby rozwiązać problem, he goes to an oracle. Poszedł do wyroczni. Okay, a god, but goes to an oracle, fortune teller, and asks, what do I have to do? To był Bóg, ale poszedł do wyroczni i spytał, co mam zrobić. In order to win next time the reptilian god. Po to, żeby następnym razem pokonać Boga reptyliańskiego. And the oracle says that wyrocznia powiedziała, you have to get married to a human woman. Musisz się ożenić z kobietą ludzką. And you have to have a child, a son from him. I musisz mieć z nią dziecko. By the way, hybrid program started. I się zaczął program hybrydyzacji. Hybrid DNA program started then. Wtedy. And he says, you have to wait until your son gets to the marriage age. Musisz poczekać, aż twój syn osiągnie wiek do małżeństwa odpowiedni. And he immediately finds a woman wife. Natychmiast znalazł sobie ludzką żonę. And they have a child. They have a son. I mieli syna. And they wait until he gets to marriage age. I poczekali, aż syn mógł wyjść się Now, ożenić. we know that the hybrid programs, they create the hybrids from human gene and extraterrestrial gene, and they wait until to see if the hybrid can have their own children. Programy hybrydyzacji polegają na tym, że się łączy ludzkie DNA z DNA pozaziemskim i czeka się, żeby zobaczyć, czy hybryda z tego połączenia może mieć swoje dzieci. When they say marriage age, it's not they are going to get married in the city hall, of course. To nie chodziło o to, żeby chłopak wziął ślub w ratuszu, tak? And here is the story, very interesting. Historia jest taka. The hybrid boy, ten chłopiec, hybryda, falls in love zakochał się with the daughter of the reptilian god. W córce Boga reptyliańskiego. And this is how Turkish race starts. I tak się zaczęła rasa turecka. Okay, so another thing, these gods, Hittite gods, ci bogowie hetyccy were teaching black magic to Hittite society. Uczyli społeczeństwo hetyckie czarnej magii. Because black magic rituals was one of the ways of communication with the gods. Ponieważ to czarna magia była jednym ze sposobem porozumiewania And się there were z bogami. black magic descriptions I są opisy rytuałów czarnej for magii every kind of social problems. na każdy społeczny problem. And we have these black magic rituals today carved on the clay. I mamy dzisiaj obecnie również takie In rytuały Istanbul czarnej magii. Archaeological Museum. Opisane w księgach, które są For w instance, Muzeum this one Archeologicznym. was for gentlemen. To na przykład było dla mężczyzn. In order to solve the impotence problems. Żeby rozwiązać problem z impotencją. Yeah. But there were many other solutions for many other problems. Na wiele różnych problemów było wiele rozwiązań. This one was for, this is in order to protect yourself, the being, for bad luck in the future. A to, żeby chronić siebie przed pechem w przyszłości. Yeah. And Hittite kingdom's official symbol was the eagle with two hats. A oficjalnym symbolem Królestwa Hetyckiego był orzeł z dwiema głowami. Later, many kingdoms, royal societies, even today, Albania flag is the same. They used this symbol. Potem wiele królestw i stowarzyszeń królewskich miało ten symbol. Obecnie używa go Albania. And here in Poland, one-head eagle is a very important symbol. A tutaj w Polsce orzeł z jedną głową jest bardzo ważnym symbolem. The double-head eagle is a Masonic symbol also. Orzeł z dwiema głowami jest również symbolem masońskim. So, as I said, symbolism is an international language which communicates globally. Jak mówiłam, symbolika to jest język międzynarodowy. Obviously, eagle shows the
communication with the outside, with the sky. Orzeł pokazuje porozumiewanie się z niebem. Has two heads. Ma dwie głowy. We see two races. Więc widzimy dwie rasy. Nordics and Reptilians. Nordycką i gadzią. So I think each head represents one race, Reptilian and Nordic race. Myślę, że każda głowa odpowiada za jedną rasę. They came from somewhere. Przybyli skądś. And the goal was to create a hybrid nation. It was a scientific experiment, something. Ich celem był eksperyment naukowy jakiegoś rodzaju po to, żeby stworzyć nową rasę. But I'm not sure if the result is successful. Nie wiem, czy z sukcesem osiągnęli wynik swój. So this is another Hittite relic. Now it shows the Hittite god with the human wife. And this object, this symbol, let me see, it symbolizes the gods, the sky gods. They symbolize the sky god as an egg-shaped object, which we know very well. There are many egg-shaped UFOs. Na tamtym przedstawieniu widzieliśmy Boga i boginię, a nad nimi był obiekt w kształcie jaja, a jak wiemy, wiele UFO ma taki kształt. Here we have another Hittite symbolism. A god, a prince, the young one, human. Tutaj kolejny obraz z symbolami. Młody książę, a king, król, human, and over there the tiny one, sky god. Obydwaj ludzcy, a tam z boku, po prawej stronie, mały Bóg niebios. Sky god. Mały. Now let's make another comparison. Zróbmy kolejne porównanie. This we have the shepherd boys, extraterrestrial visitor. Tak is almost the same, and today they describe us extraterrestrials like this with a uniform. So Hittites knew that the extraterrestrials were something like that. Pierwszy rysunek to jest rysunek tego pasterza, drugi w środku to jest symbol hetycki, a trzeci to była współczesna wersja ufolutka. Any idea? Czy wiemy, kto to jest? Saint George. Święty Jerzy. He was born in Cappadocia. Urodził się w Kapadocji. He was born in Cappadocia, and in his time there was a legend, half true, half mythology. W jego czasach istniała legenda, w połowie prawdziwa, a w połowie mitologiczna. In the underground caves of Cappadocia, że pod ziemią w Kapadocji w jaskiniach there was a dragon. Istniał smok. And in order to control the dragon, i żeby tego smoka dało się kontrolować, local people giving him young girls as sacrifices. Ludzie dawali mu młode kobiety jako ofiarę. And Saint George, Święty Jerzy, managed to kill the dragon. Zdołał zabić smoka. And he became a saint. I stał się świętym. And a very important figure for Christian religion. Jest bardzo ważny w religii chrześcijańskiej. In England, Saint Michael. It's the same thing. W Anglii jego odpowiednikiem jest święty Michał. So obviously, if we think about the symbolic part, jeśli pomyślimy o symbolice, underground cities of Cappadocia were under the control of reptilian race. A te podziemne miasta w Kapadocji kontrolowali reptylianie. And Christian religion became a salvation. A religia chrześcijańska stała się zbawieniem. By the way, in Turkey, we have lots of information about reptilian beings. W Turcji mamy bardzo dużo informacji o istotach reptyliańskich. This is a folkloric, symbolic figure. To jest folklorystyczne przedstawienie takiej symbolicznej osoby. Called Shahmaran. Shahmaran. It means the goddess or the queen of the snakes. To oznacza bogini albo królowa węży. Half human, half snake creature, hybrid. Osoba w połowie ludzka, a w połowie wężem jest. And at least people believe that she lives in the underground caves of Cappadocia. I ludzie wierzą, że ona żyje w podziemnym mieście w Kapadocji. There is the same thing in Indian mythology, Hindu mythology. W hinduskiej mitologii jest to samo. Which is Nagas. Nazywa się... It's the same being. Tak, to jest ta sama istota. And when we go back, the origin is Sumerian mythology, which is a goddess called Tiamat.
A jak sięgniemy do źródeł, źródła są sumeryjskie i tam jest bogini Tiamat. Tiamat is the ruler of the all gods. Ona rządzi wszystkimi bóstwami. As a goddess. Jest boginią. And she comes from the sea. Ona pochodzi z morza. But she also lives in the underground. Żyje również pod ziemią. And half human, half snake. Jest w połowie człowiekiem, a w połowie wężem. So in time, in European folklore, it became Melusina. Maybe you already have it in your folkloric tales. Z czasem ona stała się meluzyną w Melusina. folklorze europejskim. So it became something like this. Była czymś takim. This is not a mermaid. To nie jest syrena. She has two snake legs. Ona ma 2 ogony wężowe. And this is from Metropolitan Museum of Art in New York City. A to w Nowym Jorku, Metropolitan Museum of Art. I took the pictures. Zrobiłam sama zdjęcie. It's not from internet. Nie jest z internetu. Okay, we are very familiar. Dobrze znamy Later it became to, czym się stało później. Starbucks symbol. So the Starbucks lady is not a mermaid. Nie jest to syrena. She is Melusina, she is Tiamat, she is the reptilian goddess. Meluzyna, czyli Tiamat, czyli bogini Reptilian. And the stars, 5-pointed stars, obviously Sirius. A 5-ramienna gwiazda nad nią to Syriusz. As I said, we have lots of information about reptilian beings. Jak powiedziałam, mamy dużo informacji na temat istot gadzich. And according to witnesses, they have different types, different groups of reptilian beings. I zgodnie z tym, co mówią świadkowie, są różne rodzaje reptylian. In our time, w naszych czasach we knew about reptilians. My wiedzieliśmy o Isn't she reptylianach. scared of these topics? Czy ona się nie boi tego? Nie. Okay. We knew about them. My o nich wiedzieliśmy. During the UFO and alien abductions. Przez porwania i uprowadzenia UFO. So many abductees and experiencers, contactees, wiele osób, z którymi się kontaktowały istoty pozaziemskie albo które były uprowadzone, taken to a UFO, mówiły, że zostały zabrane do jakiegoś pojazdu or to an underground facility, albo do podziemnego miejsca and they saw reptilian hybrid beings i widziały hybrydy reptylian, were working together with extraterrestrials and with humans. które pracowały razem z istotami pozaziemskimi i z ludźmi. There are different groups. Są różne grupy. But the white one is a very rare one and it's a noble one. Te białe to jest nowa rasa i bardzo rzadka. And according to we hear, there is a highly caste system in reptilian society. W społeczeństwie reptylian jest system kastowy. Just like it happens in Hindu caste system. As you know, there are many castes. Tak jak w społeczeństwie hinduskim. From the lower caste, higher caste, you cannot touch each other, whatever. There are some rules. Czyli pomiędzy kastami ludzie nie mogą się dotykać, tak? Na przykład. In general, classical reptilian being is described with two giant wings. Tradycyjnie opisuje się taką istotę And reptyliańską sometimes with horns and a tail. z ogromnymi skrzydłami, czasami And z this rogami is what we know as the Satan i czasami z ogonem. I in every society. znamy takie przedstawienia szatana w As you każdym know, społeczeństwie. even in the cartoons, Nawet w komiksach, in the art, classical paintings, w sztuce klasycznej, what the artist describes the Satan, devil, artyści obrazują is szatana, today's reptilian. to jest tak jakby przedstawienie reptylianina. These are ancient Islamic manuscripts. To są starożytne islamskie księgi, manuskrypty. Show the different races which are not human, which are not animal. I one pokazują różne rasy, które nie są ani ludzkie, ani zwierzęce. The first book Pierwsza księga is from 13th century. z XIII wieku, The other one is from 16th century. a druga z XVI wieku. And it shows the reptilian being underground.
Pokazuje, jak pod ziemią są reptylianie. And one of the Turkish prophets, Islamic prophets, is fighting against them. Jeden z proroków islamskich walczy z tymi istotami. Yeah. And again here, the Prophet Muhammad, Prorok Mohammed had an encounter with a dragon. Napotkał smoka. This book is telling about that story. Ta księga opowiada właśnie tą historię. The dragon, reptilian, snake, these are all the same groups. It was blocking the road and it didn't let them go away. Taki smok, czy reptilianin, czy wąż blokował drogę i nie pozwolił im przejechać. And Prophet Muhammad came and spoke with him. I prorok Mohammed porozmawiał z nim. And convinced him. I przekonał go. And he opened the door. He opened the road. I wtedy on odblokował drogę. And the other one, the other picture, na innym rysunku is showing King Solomon. Widzimy króla Salomona. And his palace. I jego pałac. As you know, King Solomon was controlling the jinns and supernatural beings. Jak wiemy, król Salomon kontrolował dżiny i istoty ponadnaturalne. He got them to build the temple, by the way. To oni dla niego zbudowali świątynię. Because he was able to control them. Bo on był w stanie ich kontrolować. And here we see his palace. Widzimy ten pałac. There are angels, angelic beings, and reptilians, by the way. Są istoty anielskie i reptylianie. Reptilians are carrying his throne. I reptylianie niosą jego tron. And these are other depictions of reptilian beings in Islam and before Islam. A tu widzimy inne przedstawienia reptylian z islamu i z czasów przed islamem. This is before Islam, when Turkish race was shamanic. To z czasów, kiedy rasa turecka była szamańska. So, the shaman with the drum, szaman miał bęben, is trying to defeat the reptilians. On próbował pokonać reptylian. And reptilians are possessing another shaman, you see? A reptylianie trzymają innego szamana. So, this information always existed. And again, you can ask, what is jinn? Możecie spytać, co to jest dżin. Very basically, jinns are supernatural beings, spiritual beings. They were created with the smokeless fire. Są to istoty ponadnaturalne, duchowe, które są stworzone jako dym albo jako ogień. And they can shapeshift. I mogą zmieniać kształt. They can change into an animal, into a person, into an object. Mogą się zmienić w przedmiot, w człowieka lub w zwierzę. They don't have a solid physical aspect. I nie są ciałem stałym. And in time, i w miarę upływu czasu, these beings, te istoty, gave the passwords, dały hasła, how to communicate with them to the humans. Dali ludziom hasła mówiące o tym, jak się z nimi porozumiewać, tak jak w przypadku Hetytów. These rituals, te rytuały, based on some astronomic calculations, które są oparte na wyliczeniach astrologicznych, based on some numerology, na numerologii, just like it happens in Kabbalah, tak jak w Kabale na przykład, are the ways to open the communication doors with them, służą do otwarcia drzwi, wrót komunikacji z nimi, in order to invite them po to, żeby in our present time. Zaprosić je do naszych dzisiejszych czasów. Don't try at home. Nie próbujcie w domu. Because I know that people are still using this information in order to invite them. Ja wiem, że ludzie nadal wykorzystują takie informacje po to, żeby te byty tu zaprosić. This drawing, ten rysunek, I got this last year. Dostałam w zeszłym roku. Was made a young Turkish man. Młody Turek narysował to. Who managed to get it work, this magical circle, in order to invite them. I on posłużył się takim magicznym kołem, kręgiem, po to, żeby zaprosić właśnie tą istotę. This is new. To jest nowe.
And again, we go back to Islamic times. W czasach islamu And they knew that wiedziano, reptilians were possessing human beings, especially in the bedtime, night time, when they are sleeping. że reptylianie wchodzą, opętują, tak? Czyli wchodzą jakby w człowieka, posiadają człowieka, zwłaszcza w czasie snu w nocy. Even couples. And again, as you know, today many abductions start in the night time when you are sleeping in your bed. Dotyczy to samo par i większość porwań zaczyna się nocą, kiedy człowiek śpi w łóżku własnym. So, as a chronological information, at the beginning, the first picture is the Satan, according to Islamic mythology. Pierwszy rysunek przedstawia szatana zgodnie z mitologią islamską. Satan for Christian religion. Szatan według religii chrześcijańskiej, Baphomet. Pazuzu. Pazuzu. Pazuzu is an ancient demon. To jest starożytny demon. Thousands of years ago. Który istniał tysiące lat temu. And it was again in direct contact with humans. Nawiązywał bezpośredni kontakt z ludźmi. In today's Iraq. W obecnym dzisiejszym Iraku. Yeah. In that time, thousands of years ago, before all the religions, tysiące lat temu, zanim się pojawiły te there dzisiejsze wasn't a religie, difference between a demon and a god. Nie było różnicy między demonem a Bogiem. So people were fearing and worshipping to the same being. So Satan and God, it was one. Więc wtedy szatan i Bóg były postrzegani jako jedno, ponieważ ludzie się bali tej istoty i oddawali mu cześć. And Pazuzu has reptilian aspects. Pazuzu ma różne cechy reptyliańskie. It was the first Satan of the human race knew. Był to pierwszy szatan, jakiego znała rasa ludzka. By the way, do you remember there was a movie from 1970s, Exorcist? Był taki film w latach 70. Egzorcysta. Very famous horror movie, but it was made based on a novel. On został nakręcony na podstawie powieści. Basically, Satan or a satanic being possesses a young girl. Kiedy szatan opętał młodą dziewczynę. It's a real life story, and it is Shirley MacLaine's daughter. To była American artist Shirley MacLaine's daughter. MacLaine. The movie, if you can find it on YouTube. Możecie znaleźć ten film. Starts in Iraq. Film zaczyna się w Iraku. In an archaeological site. W miejscu wykopalisk where there is archeologicznych. a Pazuzu sculpture. Gdzie jest rzeźba przedstawiająca Pazuzu. And this one is the Mothman from West Virginia in 1960s. People started to have encounters with a giant being, half human, half bird, and today it's a part of the festivals. A ten to jest człowiek ćma w latach 60. w zachodniej Virginii. So we ludzie see zaczęli the widzieć. Similar beings. To są podobne istoty wszyscy. Okay, do we have time? I don't know. How is the time? 10 minutes? Okay, very fast in that case. So we are talking about the satanic contacts with the reptilians. Mówimy więc o kontaktach satanistycznych z reptylianami. As you know, Aleister Crowley was a prominent figure in Western occult, esoteric and satanic worship. Jak wiecie, był ważną osobą w zachodnich środowiskach satanistycznych i okultystycznych. And in 1918, w 1918 in New York City, w Nowym Jorku, he managed a ritual. Przeprowadził rytuał. His goal, jego celem, was to open a stargate, a dimensional door, było otworzenie wrót gwiezdnych do innych wymiarów, in order to bring some entities into our world. Żeby do naszego świata sprowadzić pewne byty. He did it. Zrobił to. But he did something else. Zrobił też coś innego. This is Aleister Crowley with his son. To jest Aleister Crowley ze swoim synem. For some reason,
Z jakiegoś powodu he named his son Atatürk, nazwał swojego syna Atatürk, our founder of government. czyli naszego założyciela rządu. So, he managed to bring Sprowadził this being taką istotę from another dimension. z innego wymiaru. And it was called Lem. Nazywała się Lan. And for a while they were in contact. Przez jakiś czas nawiązywali kontakt. Later, starting in 1970s, Potem w latach people started to 70. see the grace, ludzie zaczęli widzieć the szarych, same beings. takie same istoty. And after that, in 1946, A w 1946 two other followers of Aleister Crowley repeated the same ritual, dwóch uczniów Aleistera Crowley powtórzyło ten sam rytuał. which is Babylonian magic. To jest babilońska odmiana magii. Their goal was to bring to this world Chcieli sprowadzić na ten świat the deity, the goddess of Babylonia, boginię babilońską, and to get him pregnant from the Satan, żeby zaszła w ciążę z szatanem and to have a son on this world i żeby na tym świecie urodziła as syna, Antichrist. czyli antychrysta. Okay, they managed Zrobili to. in 1946. Ten rytuał przeprowadzili w 1946 roku. And in 1947, A rok później Roswell UFO crash case happened. miało miejsce Roswell, ten incydent, gdzie się UFO rozbiło. Roman Polanski, Roman Polański, worldwide, very well known znany na całym świecie. movie director. His movie, The Ninth Gate, is about this topic, opening the Stargate. Jego film Dziewiąte Wrota mówi na ten temat, czyli otwarcie. Stargate concept became very popular with some television series, as you know. Otwieranie wrót gwiezdnych stało się bardzo popularnym tematem w serialach And telewizyjnych. Stargate concept is everywhere. Jest teraz on wszędzie. This is a Stargate from Turkey, Urartu civilization. To jest właśnie wrota gwiezdne z cywilizacji. This is the tureckiej. Stargate, the sky god comes, and these are not flowers, not ornaments, To nie but są you see ozdoby. this in many archaeological relics, Zobaczcie to na wielu obiektach which archeologicznych. is a symbol of God Anu. To jest symbol Boga Anu. We get Anunnaki race from Anu, Od Anu wywodzi się rasa Anunnaki. and these are Sumerian sculptures. You see the symbol of Anu. It is not the wristwatch. To jest sumeryjska rzeźba z symbolem Boga Anu. To nie jest zegarek. Yeah. And it is also Japanese imperial symbol. Jest to również symbol imperium japońskiego. Yeah. Because in Japan, W Japonii they have Kappa race, which is an amphibian race, Była and reptilian race, very much interested in human genes. była rasa Kappa, która była bardzo zainteresowana Stargate symbolism is everywhere. ludzkimi genami. Here, Symbolika wrót Here. gwiezdnych. here, more stargates, stargates, more stargates. And this, sorry. The symbol of Solomon. Symbol Salomona. It's a password in order to contact with the beings. Jest hasłem potrzebnym do nawiązania kontaktu z Something istotami. similar. Coś podobnego. And something more similar. I coś jeszcze bardziej podobnego. And even there are crop circles in the same way. Nawet te kręgi zbożowe są w And taki the sam sposób Paramount robione. Pictures, of course, is using
the same symbolism, Paramount which means symbolikę tutaj oznacza. Entertainment world is very much involved with reptilian world, and they are controlling the subconsciousness. Okay, I have to stop here. Thank you very much for your time.